Witam w świecie izotopii. Z doświadczenia wiem, że łatwiej zdobyć się na jednorazowy wysiłek odgracania niż na systematyczność w utrzymaniu małej ilości rzeczy. Jeśli chcesz się dowiedzieć, co mnie pomaga praktykować minimalizm i utrzymać mój dom z dala od zagraconych przestrzeni i powierzchni, to zapraszam na ten odcinek. Pierwszy zwyczaj dotyczy regularnych, małych, ale jednak regularnych porządków i odgracania. Zamiast jednej wielkiej akcji przejścia huraganem przez całe mieszkanie, po prostu systematycznie porządkuję i usuwam rzeczy zużyte, rzeczy, których już nie używam, rzeczy, które są zepsute. Moja szafa przeżywa takie odgracanie przynajmniej 2 razy do roku, ale dotyczy to też innych rzeczy i pomieszczeń. Na moim kanale niedawno nagrałam film o tym, jak odgracam swoją biżuterię, to tutaj w opisie pod filmem też go podlinkuję. Ale tak jak mówię, dotyczy to też różnych innych pomieszczeń. Teraz mam w planie odgracenie dokumentów. Ostatnio zakończyłam kilka ważnych spraw, które wymagały wielu papierów. Teraz mogę się ich pozbyć, a przy okazji przejrzeć resztę, bo jestem pewna, że mam różne stare rachunki, zaświadczenia, wyciągi i tym podobne, które już dawno straciły swoją ważność. Zrobię sobie dobrą herbatkę i przysiądę nad tym, to będę miała spokój na długi, długi czas. Nie mam jakiegoś konkretnego, ścisłego planu odgracania. Po prostu patrzę na to, co wymaga mojej uwagi i planuję sobie, że się właśnie w najbliższym czasie tym zajmę. To odgracanie dotyczy zresztą nie tylko przedmiotów takich fizycznych, ale również wirtualnych przedmiotów, wirtualnej rzeczywistości, która mnie otacza. Rzeczy istnieją bowiem również w formie cyfrowej. Regularnie czyszczę więc skrzynkę mailową i usuwam zdjęcia tak zwane chwilowe, które były zrobione pod taką właśnie potrzebę chwili albo nadesłane przez kogoś, a już nie mają dla mnie jakiejś większej wartości, ani użytkowej, ani sentymentalnej. Niedawno kupiłam sobie dysk zewnętrzny, żeby archiwizować i odciążyć mój komputer. Teraz, kiedy prowadzę kanał na YouTubie, mam sporo materiałów, które mogą jeszcze się kiedyś przydać, mogę je wykorzystać. Także to jest taka przestrzeń, gdzie właśnie będę je sobie segregować. Tutaj kluczem też jest systematyczność. Ja wolę to robić częściej, bo wtedy zajmuje mi to mniej czasu. Przeważnie robię takie porządki w skrzynce mailowej i telefonie raz na tydzień. Kolejny zwyczaj, kolejna zasada nosi nazwę dotknij tylko raz. Już nie pamiętam, gdzie ją wyczytałam, ale stosuję ją od dawna i bardzo polecam. Chodzi o to, że jak już mam w ręce jakąś rzecz i coś mam z nią zrobić, to robię tak, żeby ona już wylądowała na docelowym miejscu, żebym nie musiała potem się tą rzeczą drugi raz zajmować. A oto jak wygląda stosowanie tej zasady w praktyce. Kupiłam niedawno żelazko, bo stare się zepsuło. Po przyniesieniu do domu rozpakowałam go z pudełka, a to pudełko od razu złożyłam i umieściłam w pojemniku do recyklingu papieru. Gwarancję i instrukcję obsługi też od razu po przeczytaniu schowałam do szuflady, gdzie trzymam inne tego typu papiery. Gdybym zostawiła to pudełko gdzieś w przedpokoju, a gwarancję gdzieś w torbie lub na blacie, to później musiałabym się tymi rzeczami i tak zająć. Tak samo postępuję z innymi rzeczami, na przykład z pocztą, którą wyciągam ze skrzynki, albo z brudnymi ubraniami na koniec dnia, które od razu trafiają do kosza na brudną bieliznę. Ten zwyczaj pozwala mi utrzymać porządek wokół mnie i pozwala mi też wprowadzić z powodzeniem zasadę i zwyczaj, o którym za chwileczkę powiem. Następny zwyczaj polega na utrzymaniu pustych i czystych powierzchni użytkowych, takich jak blaty, czy stół, czy biurko. Nawet jeśli chwilowo
coś tam robię, czyli gotuję albo pracuję i znajduje się na stole bądź na blatach bardzo dużo rzeczy, to potem zaraz po zakończeniu tej czynności wszystko to uprzątam, tak żeby te powierzchnie pozostały czyste i puste. W ten sposób łatwiej jest utrzymać w domu porządek i minimalistyczny wygląd. Jeśli zauważysz, że już brak miejsca w szufladach, szafkach i musisz trzymać rzeczy na zewnątrz, to też jest dobry sygnał alarmowy, że może masz już tych rzeczy za dużo i trzeba coś z nimi zrobić. Takie puste powierzchnie właśnie wizualnie wprowadzają też poczucie znacznie większej przestrzeni i pomagają w utrzymaniu takiego minimalistycznego stanu ducha. Kolejny zwyczaj polega na kupowaniu jakości, a nie ilości. I to wymaga naprawdę zmiany sposobu myślenia, zmiany podejścia do zakupów. I ja kiedyś w ogóle nie sprawdzałam metek na ubraniach, ani nie czytałam opisu na składach kosmetyków, ani w ogóle tam nie zagłębiałam się w opisy produktów. Wydawało mi się to zbędną stratą czasu. Wybierałam raczej tańsze produkty, więc myślałam, że jak coś się psuje albo zniszczy, to po prostu kupię nowe. Jednak pod wpływem minimalizmu zmieniłam moje nawyki kupowania i widzę tego rozliczne korzyści. Kupuję mniej i rzadziej, ale jak już coś kupię, to jestem z tego bardziej zadowolona i bardziej o to dbam i doceniam tę rzecz. Dotyczy to przede wszystkim ubrań, ale również innych przedmiotów domowego użytku. I kolejna minimalistyczna rada: używaj rzeczy, które masz. To może naprawdę zabrzmieć głupio, ale ile razy kupujemy rzeczy, a potem ich nie używamy? Ja staram się, jak znajdę taką właśnie rzecz, to staram się zmusić siebie, dać sobie takie wyzwanie i używać tej rzeczy. Jakiś czas temu zajęłam się czajniczkiem do parzenia herbaty, którego miałam, ale nie używałam, bo kupowałam herbatę w torebkach i parzyłam bezpośrednio w szklance. Kiedy się nad tym zastanowiłam, dlaczego go nie używam, to postanowiłam to zmienić. I wtedy zdałam sobie sprawę, że powinnam kupować herbatę w liściach, no po to, żeby właśnie wykorzystać ten czajniczek. I przyzwyczaiłam się do tego i korzyści ze zmiany tego nawyku są takie, że używam czajniczka, kupuję herbatę lepszej jakości, bo kupuję herbatę na wagę. Podobnych przykładów znajdziesz na pewno u siebie bardzo wiele, jeśli się tylko zastanowisz nad tym, dlaczego pewne rzeczy leżą u Ciebie nieużywane. Jeśli mimo podejmowanych prób nie znajdziesz zastosowania dla tych przedmiotów, to przy następnym odgracaniu będziesz już wiedzieć, czego się jeszcze pozbyć. Te nawyki, o których powiedziałam, czy te też dobre praktyki, nie były wcale ze mną od początku. Sporo czasu mi zajęło, żeby je wprowadzić w życie. Jedne weszły szybciej, drugie weszły wolniej, ale naprawdę widzę korzyści ze stosowania tych nowych nawyków. Dlatego też uważam, że minimalizm jest swoistą formą rozwoju osobistego i taką formą bardziej świadomego życia. A jakie są Twoje minimalistyczne zwyczaje? Które z tych podanych przeze mnie masz ochotę wypróbować? Napisz proszę w komentarzu. Ja co drugi tydzień publikuję nowe wideo, a co drugi tydzień, wtedy kiedy nie ma wideo, w zakładce społeczność publikuję posty, w których opowiadam trochę więcej o kanale Izotopia i wszystkim dziękuję bardzo za te komentarze pod ostatnim postem, bo mam wiele pomysłów dzięki Waszym komentarzom na nowe odcinki, na ten nadchodzący rok. Także jeżeli ten filmik się podobał, coś ciekawego wniósł, to oczywiście tradycyjnie poproszę o lajki, bo to bardzo pomaga w rozwoju mojego kanału, o podzielenie się tym filmikiem, o subskrypcję, jeśli jeszcze tego nie robisz. No i zapraszam do następnego odcinka. Serdecznie pozdrawiam i dziękuję za uwagę.